Witam Was serdecznie ponownie. Dzisiaj mamy wywiad z tatuatorem Krzyśkiem Krajewskim, więc serdecznie Was zapraszam na wywiad, który będzie miał dwie części, więc od razu z góry zaznaczam, że po pierwszej części od razu zapraszamy na drugą, bo na pewno wywiad trochę potrwa, bo mamy dużo do opowiadania, więc witam Cię, Krzyśku. Cześć. Słuchaj, ja zawsze tak standardowo najbardziej mnie interesuje i od tego bardzo często zaczynam. W jakim stylu tatuujesz i jak wygląda Twoja przygoda z tatuowaniem? Jakie były początki? No, początki były 10 lat temu. 10, trochę dłużej. No, 10 lat temu zrobiłem pierwszy tatuaż, może już troszkę dawniej, ale też dość długi miałem rozruch, dość długo. Ciężko mi było porzucić moją stabilną, codzienną pracę i tak poświęcić się rzeczywiście tatuażowi. Łatwo mi liczyć, bo skończyłem w zeszłym roku, mamy początek 2023, skończyłem w zeszłym roku 40, zacząłem jak miałem 30. Rzeczywiście tatuować, ale też zacząłem od solidnego kursu rysunku i 2 lata chodziłem na takie kursy przygotowawcze do architektury, do ASP. Wkręciłem się tak ostro, że zacząłem chodzić na konsultacje, żeby studiować grafikę, ale opanowałem się w odpowiednim momencie, bo regularna, codzienna praca, tatuowanie wieczorami, w weekendy, a do tego jeszcze studiowanie byłoby nie do ogarnięcia. I rzeczywiście to był 2-letni czas, kiedy tatuowałem w domu, jeździłem do swoich przyjaciół w Szczecinie, którzy prowadzili studio i tam zawsze miałem najsolidniejszą dawkę wiedzy i największy progres, aż wylądowałem na praktykach w Blackstarze. Natomiast to były takie praktyki, które poszły ultra szybko, bo już miałem te 2 lata, powiedzmy około 2 lat przygotowania w domu, też pod okiem różnych ludzi, mojego przyjaciela Mariana Goguta, może bardziej znanego wszyscy Maurycego Szymczaka, który już niestety nie tatuuje, ale bardzo dużo rozmów z różnymi tatuatorami, których poznałem przez nich i takiego fajnego już wejścia w ten świat, który pozwolił mi też zacząć w Blackstarze. No i myślałem, że będę realistą, słuchaj. I wtedy myślałeś, że będziesz realistą? Jeszcze było dwóch tatuażystów, których muszę wspomnieć i oni pewnie też pamiętają, że dużo czasu poświęcałem na odwiedziny u Marasa i Majora. No i to są realiści, nie? No tak. No Maras niestety już nie jest w Warszawie, gębą. ale Tomka nadal można spotkać w Warszawie w swoim studiu i on nadal super realistyczny Więc ja rysując architekturę i postaci martwe natury, po prostu myślałem, że będę realistą. No ale jarałem się geometrią. Xetle Head, który jest takim ojcem chrzestnym dotworku geometrii na zachodzie Europy. To był człowiek, który po prostu mnie fascynował jako artysta i jego pracę oglądałem wielokrotnie, po prostu prawie że pod lupą. Ale nie spodziewałem się, że tak szybko pójdzie, że będę w stanie rzeczywiście robić ten styl i że będę miał na niego klientów. Bardzo szybko się okazało, że tak się stało, więc bardzo szybko zająłem się już wyłącznie dotworkiem i ornamentem, geometrią. I tak zostało. No. I nie zamierzasz już zmieniać swojego stylu? Czy gdzieś myślisz w międzyczasie, że chodzą po głowie Chodzą mi po głowie różne rzeczy, ale to są takie wyskoki, które chyba nie dojdą do skutku. Chciałem troszkę zmienić formę tej geometrii. Chciałem się zająć w pewnym momencie mniejszymi formami kolorowymi, ale no ciągle mam tak dużo pracy. Ale powiem z tym, Ci szczerze, co że robię. zaintrygowało mnie to, bo ja właśnie chciałam się Ciebie zapytać, czy rzeczywiście gdzieś ten kolor się pojawia w Twoich pracach, bo ja go osobiście nie widuję na przykład na Twoim Instagramie, ale być może ten kolor się czasami gdzieś pojawia. Jak to jest? Jest go trochę. Tak? No, jest go trochę. Są zazwyczaj akcenty takie pojedyncze, kolory, które dobrze się zgrywają z czernią. Czyli najczęściej jakaś czerwień gdzieś tam rzucona, zresztą to też klienci często chcą, żeby akcent jakiś kolorystyczny się pojawił, najczęściej czerwony. No, ale tu chodziło o takie rzeczywiście wydanie, wiesz,
czyli prace, które by się mieściły na dłoni, tam 5 Okej. cm średnicy, mandalka, full color, żółty kontur, Bo na Jezu, to przykład, albo super brzmi, dla mnie pomarańczowy. idealnie. To ja jestem zafascynowany tym, co się dzieje gdzieś w Azji, nie? Tam są takie style, które powstają z takimi Tak. ciekawymi rozwiązaniami, które no nie wiem, jak się sprawdzają, bo wiesz, żółty kontur, ludzie mówią, żółty nie siedzi. Ja nie wiem, jednym Wiesz co, siedzi, drugim nie siedzi. Ja jestem bardzo zainteresowana takimi tatuażami. Ja bardzo bym chciała też również sprawdzić, jak to rzeczywiście będzie się w przyszłości zachowywać. No ale to przecież nie musi być żółty kontur, może być, nie wiem, powiedzmy Pomarańczowy. czerwony czy pomarańczowy Może i być. gdzieś tam to będzie pewnie już z większą pewnością Może być. siedzieć. Więc mówisz, że rozważasz. No ja rzeczywiście mieliśmy ostatnio wywiad z Sergiejem Butenko i on również mówił, że przechodzi teraz na mniejsze tatuaże, bo podobnie jak Ty cały czas robi takie duże prace, które rzeczywiście są na plecach, na nogach, rękach i też mu się marzy przejście na takie małe prace, więc też mówisz, że chciałbyś zobaczyć, czy takie małe prace by się sprawdziły. Ja już o tym mówię od 2 lat i rzeczywiście nawet sam sobie zrobiłem taką mandalkę, która ma już 1,5 roku i mam ją na kolanie i żółty kontur tam siedzi, nie? Więc odważnie z tym kolanem. Sprawdza się, ale faktycznie no za bardzo się jaram też tymi dużymi geometriami, tą pracą z ciałem, pracą z kompozycją na dużych formatach. No to jest głównie to, co mnie interesuje, nie? Że ten styl w tatuażu ma to do siebie, że no, rzeźbi się drobne elementy, ale moim zdaniem to nie one są tak kluczowe. Kluczowa jest kompozycja, kluczowe jest dogranie tej kompozycji na ciele, tak żeby ona pracowała odpowiednio z klientem i żeby też w kółko nie robić tego samego. Nie, nie policzyłem rękawów, które zrobiłem, ale to są dziesiątki, grube dziesiątki. Nie? No, myślę, I że żeby więcej. nie robić ciągle tego samego, no to trzeba kombinować, więc moje ulubione prace to są pewnie te, które mają tą kompozycję najbardziej nietypową. Jasne. Wcale się Serikowi nie dziwię, że chce odejść od tych dużych prac, bo no co, on też już kupę lat tatuje. No ja też myślę tak z mojego a ten punktu tatuaż widzenia. jest jednak męczący. Wiesz, No trzeba właśnie, dbać to o chciałam plecy. powiedzieć, że gdzieś w ogóle sesje, które zaczynasz od samego rana i są do późnego wieczora, a potem od samego rana kolejnego dnia musisz znowu robić wielogodzinne sesje, to na pewno może być męczące i psychicznie, i na pewno fizycznie, tak jak mówisz, ze względu na plecy, więc ja się kompletnie nie dziwię Wam, że chcielibyście to robić, szczególnie, że ja prywatnie również wolę zrobić sobie mniejszy tatuaż niż co chwila przyjeżdżać na sesję dużej kompozycji, bo to jednak też jest męczące bardzo dla klienta, żeby wysiedzieć te wiele godzin. Czyli co jest ważne w studiu? Wygodne Wygodne leżanki. leżanki, oczywiście. Co jest jeszcze ważne w studiu? No żeby było ciepło, dobra kawka, żeby była. I dobry Albo sprzęt. herbatka. Niektórzy mówią, że po kawie się nie powinno. No i dobry sprzęt. Tak? Naprawdę? Po kawie się nie powinno? No tak, no, wiesz, są takie zalecenia, z którymi się spotkałem, że klient powinien przyjść na przykład nie pijąc tego dnia kawy, alkoholu wiadomo, No chociaż tak, to też ale ty różne są możesz. teorie. Ja Ty kawkę możesz. mogę, Okej, oczywiście. dobrze, bo Jak trochę ty przychodzisz zrozumiałam, do że ty mnie, miałbyś pić kawę i wtedy się ale na przykład zaniepokoiłam. nikotyna, nie? Żeby nie palić papierosów będąc klientem przed sesją, no bo to też wpływa na to, jak funkcjonuje krwiobieg. Jasne, że tak. Masz też bardzo zgraną ekipę w studiu. Już tak naprawdę masz wielu tatuatorów. I co jest najważniejsze w takim studiu i atmosferze w studiu? Żeby ta ekipa była cały czas zgrana i lubiła się nawzajem. To myślę jest dużo szczęścia. Ja akurat mam to szczęście, że prawie każdy, kto zjawił się u mnie w studiu, trafił z polecenia kogoś znajomego. Część tych ludzi pracowała razem ze sobą w innych studiach i jakoś tak naturalnie wyszło, że każdy, kto ze mną jest, to jest prawie każdy. To jest ktoś, z kim miałem szczęście wcześniej poznać się prywatnie i dzięki temu jakby nie mieliśmy tego kłopotu z tym, żeby się dogrywać. Natomiast mówię to o obecnej ekipie, bo przewijała się też szereg osób, z którymi świetnie się funkcjonowało albo gorzej się funkcjonowało, no i rzeczywiście to dogranie bywało różne w różnych momentach, ale z teraz reguły masz super bezproblemowo. Z reguły bezproblemowo, naprawdę jakby
ludzie są mili, sympatyczni, A fajni przede wszystkim ludzie powinni docierać, więc... totalnie nie było nigdy problemu z tym, żeby mieć jakieś dramy w studiu. Śmieszy mnie zawsze, jak czytam na przykład zaproszenia na Gespo, że ktoś rzuca do internetu i że bez alkoholu, bez narkotyków i bez dram, nie? Na zagranicznych stronach i to jest takie, serio trzeba o tym pisać? Wiesz, no to No przecież... może za granicą jest to częste, u nas No. tak częste nie jest, wydaje mi się. Na pewno nie byłam obecna podczas wielu gespotów w studiach, ale ty na pewno byłeś świadkiem wielu gespotów w swoim studiu, więc... Tak. No tak, ale no, bierzesz udział w konwentach, znasz środowisko i to nie jest festiwal dobrej imprezy, tylko ciężkiej pracy. Nie? Oczywiście, że tak. Zgadzam się. Tam się 100%. pracuje i zdecydowana większość ludzi w ogóle nie dociera na jakiś after i idzie się wyspać i przygotować do następnego dnia, szczególnie w tych czasach, kiedy tak dużo ludzi robi prace dwudniowe czy kolaboracje. No właśnie na to też chciałam zwrócić uwagę, bo tak naprawdę w Polsce jest to wybitnie widziane, że tatuatorzy przyjeżdżają rano i tatuują tak naprawdę do najpóźniejszych godzin. Czasami trzeba ich wyprosić, włącznie z ochroną, która przychodzi i mówi, już gasimy, wszyscy wyszli, a ty nadal tatuujesz. No, często się z tym za granicą nie spotkałam, żeby ktoś był tak zacięty, żeby skończyć tatuaż albo żeby po prostu zrobić jak najwięcej. I tych tatuaży dwudniowych też za granicą robi się mniej. U nas zupełnie jest inna, może nawet nie tyle co higiena pracy, ale inne też spojrzenie na to, co byśmy chcieli pokazać. Czyli, że tatuatorzy bardziej chcą zrobić jakąś dużą pracę, która robi wrażenie, niż coś małego 10 razy i na tym zakończyć konwent. To jest fajne. Natomiast ciekawi mnie to, co tak naprawdę tatuator powinien mieć w sobie, albo na co zwracać uwagę, żeby następował progres w jego pracy. No to jest wieczna sinusoida, nie? Bo tu trzeba dużego zaangażowania, żeby przez wiele lat utrzymać ten fokus rzeczywiście na rozwoju i żeby on następował. To jest praca, która wymaga non-stop kreatywności. Jeżeli pracujesz 5 dni w tygodniu i codziennie masz tatuaż, który angażuje Twoją kreatywność na etapie projektowania, to w zasadzie non-stop musisz mieć jakieś bodźce do tego, żeby czerpać tę inspirację. I co? No tu ważny jest odpoczynek też, żeby nie myśleć o pracy non-stop, bo w końcu się człowiek wypali. Ważny jest jakaś świadomość siebie, żeby nie myśleć tak jak zdecydowana większość tych takich ciągle dążących do perfekcji ludzi, że ciągle mogę lepiej, tylko dać sobie jednak trochę luzu, że część tych tatuaży, które robisz są po prostu drogą do tego rozwoju, a nie każdy musi być krokiem milowym. Nie ma tak, że od poniedziałku do piątku zrobisz kolejny krok na drabinie i po prostu tak szybko zaczniesz, tak szybko Twoje prace będą szły do przodu, szczególnie po wielu latach. Nie? Są ludzie, którzy zaczynają i bardzo szybko robią ten progres. Jak wspomniany dzisiaj Michał Wurszt. Jak wspomniany Michał Wurszt, który jest fenomenem. A zdecydowana większość jednak wkłada bardzo dużo ciężkiej pracy w to, żeby funkcjonować i tu temat coraz większej ilości takich dobrze przygotowanych szkoleń. Rozmawialiśmy też o Seriku, którego szkolenia ludzie bardzo chwalą, czy Asi Fonferko, która robi to na takim poziomie naprawdę świadomym, dobrze przygotowanym. No i to jest kluczowe, nie? Ale to jest wieczna sinusoida. To jest tak, że wiesz, Twoje umiejętności, jakby założenia, które sobie wymyślisz co do prac, są na jakimś poziomie i Twoje umiejętności techniczne do tego poziomu dojdą, masz tydzień spokoju i później sobie wymyślasz coś nowego i znowu kombinujesz, jak dojść tą techniką do tego poziomu, nie? No tak, no na pewno też dużą wagę tutaj trzeba przyłożyć do sprzętu. Że tak naprawdę jest sprzęt, na którym zaczynasz tatuować, jest sprzęt, w którym kończysz w dniu dzisiejszym jest to zdecydowanie zazwyczaj co innego. Co byś polecił tatuatorom zaczynającym swoją przygodę z tatuatorem? Jaki sprzęt
albo jakie masz rady dla nich? Rady to jest, żeby dużo ćwiczyć, zanim człowiek się weźmie za tą prawdziwą skórę. Na pewno ktoś, kto ma dobry warsztat rysunkowy, dobre zdolności manualne, łatwiej opanuje ten kolejny sprzęt, który służy do wykonywania tatuaży, który jest cięższy niż jakikolwiek pędzel czy jakikolwiek mazak i wymaga tych manualnych umiejętności, więc po prostu młodzi tatuażyści, bierzcie maszynki, tatuujcie te pomarańcze i sztuczne skóry, żeby przyzwyczaić rękę do tego, żeby ta maszyna była swobodna jako narzędzie w ręku, żeby nie łapać czegoś, do czego wagi nie jesteście przyzwyczajeni. No i fajnie jest wybrać taki sprzęt, który pozwoli poznać jakieś szerokie spektrum możliwości, czyli no fajnie jest znać się na cewkach i poznać, co to cewka, nie? Ale te czasy już mam świadomość minęły i te 10 lat temu, jak ja się uczyłem, no to jeszcze było takie podejście, że każdy musiał dostać tą cewkę, najlepiej to ją rozłożyć na części, złożyć, żeby ona działała, Ale coś w tym wiedzieć, jest. co Ja myślę, że nadal by się poprzekręcać. przydało.